Sytuacja polityczna, która się wytworzyła w tych pierwszych latach po wojnie, była taka właśnie bardzo z początku skomplikowana i niejednoznaczna. Bo tak, z jednej strony rzeczywiście cały naród był ogarnięty wielkim entuzjazmem w wypełnianiu tego zadania, którym jest odbudowa kraju. I to było rzeczywiście autentyczne, ogarniające wszystkich, prawie wszystkich. I coś w swoim rodzaju czymś niezwykłym. No, ja sam się tylko uczyłem, ale miałem pewien wgląd w to, że mój ojciec na przykład odbudowywał z gruzów szkołę, której był dyrektorem. I widziałem jego i tę strasznie ciężką pracę i ten wielki entuzjazm i to poczucie, że jeżeli odbudowuje się szkołę, w której chłopcy będą się uczyli zawodów tam ślusarzy, tokarzy i tak dalej, bo do tego rodzaju szkoła była, no to, że to dla Polski jest potrzebne, niezbędne i ojciec nie był sympatykiem, w żadnym razie nie był sympatykiem komunistów, ale że komuniści komunistami, a to dla Polski jest konieczne. I głównie ja przez ojca widziałem to, ale to dookoła się też właśnie widziało i czuło się tę atmosferę. Z drugiej strony wszyscy wiedzieliśmy, że więzienia i te różnego rodzaju lokale bezpieki, te różne komendy i tak dalej są zapełnione więźniami politycznymi, gdzie ci ludzie są straszliwie traktowani, torturowani i tak dalej. I to wiedzieliśmy. Z tym, że panowało jakieś takie przeświadczenie, które z początku było niedokładnie. Było to niedokładnie tak, ale prawie tak, że w warunkach takich trochę przypominających wojnę domową, że ci, którzy padają ofiarą tego, to są ci, którzy podjęli decyzję walki. I w rezultacie im można było, i się zresztą tak było, że się im współczuło i że się było pełnym oburzenia na metody, jakimi oni są traktowani, ale jednocześnie było jakby taka nadzieja, że ten okres szybko się skończy i że być może wtedy będzie inaczej. Ja co prawda ze swoim sceptycyzmem bałem się, że będzie się raczej pogarszać niż polepszać, bo robiło na mnie to takie wrażenie, że ta władza w miarę umacniania się opanowuje coraz bardziej zdecydowanie te różne miejsca życia społecznego, politycznego i tak dalej, które z punktu widzenia takiego życia, które ja czy moi przyjaciele chcielibyśmy sobie wyobrazić, nie byłoby to konieczne, że oni prawdopodobnie co innego jednak mają na myśli. No ale były to jednak obawy, a nie taka pewność, przekonanie, że to pójdzie inaczej. Z tym, że tutaj w pewnym momencie, ja nie umiem wskazać, w jakim to czasie dokładnie się stało, bo to przejście było płynne, bo od samego początku były elementy tego. W pewnym momencie można było zauważyć represjonowanie ludzi związanych z podziemiem londyńskim, z Armią Krajową, z różnymi cywilnymi agendami podziemia londyńskiego, że represje idą już nie tylko w kierunku tępienia tego ruchu, który się czynnie przeciwstawia, ale że to w ogóle jest skierowane przeciwko tym, którzy wówczas byli czynni. I to oczywiście bardzo zmieniało nastawienie do tej władzy.